Także możemy brać się za jego montaż. Wytrzepałem też ten worek na kurz. Transformator pracuje, nasz silnik się już bardzo powolutku obraca. Możemy troszeczkę podnieść napięcie, ale nie bardzo. Tutaj mam jeden przewód idący z wyłącznika, jeden przewód idący z przewodu zasilającego. Dwie śrubki, właściwie to została z nich chyba tylko jedna. Muszę koniecznie porównać, jak to jest zrobione w jakichś innych odkurzaczach tego samego modelu. Zwijacz działa całkiem fajnie i mamy odkurzacz praktycznie zmontowany. Cześć! Dzisiaj bardzo chciałbym Was zaprosić na odcinek, który będzie poświęcony montażowi tego starego polskiego odkurzacza Zelmer typ 268.6 z 1989 roku, chyba z grudnia z 1989 roku. To jest tak naprawdę już trzeci odcinek w serii poświęconej temu odkurzaczowi. W pierwszym odcinku, no już dobrych kilka tygodni, jeżeli nie miesięcy temu, rozmontowaliśmy ten odkurzacz na części, obejrzeliśmy sobie, jak jest zmontowany w sumie w bardzo prosty sposób. Obejrzeliśmy sobie tutaj zwijacz przewodu, który znajduje się w tym odkurzaczu i to było tak naprawdę wszystko. W drugim odcinku, opublikowanym bardzo niedawno, zajęliśmy się silnikiem z tego odkurzacza, bo on pilnie wymagał wymiany łożysk. Tutaj bardzo ruszał się już wirnik, to wszystko bardzo klekotało, on bardzo głośno chodził, no i właśnie w odcinku o tym silniku wymieniliśmy tutaj dwa łożyska, jedno było kompletnie rozsypane, wyczyściliśmy też ten silnik, wyczyściliśmy komutator, sprawdziliśmy szczotki, zrobiliśmy próbę, że ten silnik całkiem fajnie działa, zresztą myślę, że powtórzymy to jeszcze przed montażem tego odkurzacza. Także silnik mam już przygotowany, odkurzacz za chwilę będzie też przygotowany do montażu, ale jeszcze chciałbym wszystko to wyczyścić, bo tego jeszcze nie zrobiliśmy. Trzeba wyczyścić z kurzu korpus tego odkurzacza, te poszczególne elementy, pokrywy, wytrzepać i wyodkurzać też tutaj ten worek na kurz. Ja pozwólcie, że zrobię to w domu, nie będę robił tego w warsztacie, a na pewno nie będę robił tego w ogrodzie, bo dzisiaj jest dosyć zimno, chyba minus 8 stopni. Także chętnie wziąłbym teraz te poszczególne elementy do domu, w wannie je troszeczkę wyczyścił, wysuszył, przyniosę je tutaj z powrotem. No i wtedy zajmiemy się już montażem tego odkurzacza. Myślę, że dużo czasu nam to nie zajmie. Aha, tutaj w jednej z tych pokryw trzeba jeszcze przykleić taki odłamany plastikowy kawałeczek mocowania. Bo on tutaj, jak rozmontowaliśmy ten odkurzacz, okazało się, że to się rozpadło i chyba ten drugi też trzeba będzie troszeczkę przynajmniej wzmocnić to mocowanie. Ja sobie też rzucę jeszcze okiem na film o demontażu tego odkurzacza, bo co prawda ten montaż jest bardzo prosty, ale przyznaję, że już też wszystkiego dokładnie nie pamiętam, także popatrzę sobie, jak to się wszystko montuje. Wracam tutaj za chwilkę do warsztatu z wyczyszczonym odkurzaczem, zrobimy jeszcze raz próbę silnika i potem wszystko to montujemy. No i potem oczywiście zrobimy próbę odkurzania też tym Zelmerem u mnie w domu. Już od jakiegoś czasu hoduję kurz na dywanie, żeby zobaczyć, jak będzie się nim odkurzało. Jestem już z powrotem w warsztacie. Odkurzacz, tak jak widzieliście, został dosyć porządnie wyczyszczony. Trochę czasu zajęło mi jeszcze wysuszenie na piecu wszystkich tych elementów odkurzacza, ale przyznaję, że wygląda to już całkiem ładnie. Może jeszcze w niektórych miejscach warto byłoby to trochę poczyścić, ale naprawdę już nie jest źle. Także możemy brać się za jego montaż. Wytrzepałem też ten worek na kurz, zwłaszcza na tle bielutkiego śniegu. Wyglądało to dosyć spektakularnie.
Ok, worek odkładam. Sprawdzimy sobie teraz działanie silnika, tylko ja chciałbym jeszcze tutaj przykleić ten taki malutki, odłamany plastikowy element. Niech on sobie przez ten czas wysycha przyklejony, a my przed montażem jeszcze raz przyjrzymy się bardzo króciutko temu silnikowi, któremu poświęcony jest już oddzielny odcinek na kanale. O, tutaj ten malutki element chciałem przykleić. Niech on sobie wysycha w czasie, gdy będziemy się zajmować silnikiem. Nie wiem, czy to klejenie tutaj faktycznie pomoże. Chwileczkę to na moment przycisnę. O, i zaraz zostawimy to jeszcze do wyschnięcia. Tutaj jeszcze raz chciałem tylko na chwileczkę przyjrzeć się temu silnikowi. Tak jak powiedziałem, jest o nim oddzielny odcinek o całej wymianie łożysk w tym silniku. To było chyba jedno z łożysk w tym silniku, takie lepiej zachowane tutaj od strony komutatora, a to było zupełnie rozsypane łożysko tutaj od strony układu ssącego. Takie resztki sobie zostawiłem. Możemy jeszcze raz rzucić króciutko okiem na szczotki. Tylko jedną wyjmę, żeby Wam tutaj pokazać, jeżeli nie oglądaliście odcinku o tym silniku. Ta szczotka jest jeszcze, powiedzmy, w takim stanie, że się od biedy nadaje. Właściwie to nawet jeszcze może tutaj spokojnie popracować. Chyba ta druga była bardziej starta. Ta szczotka ma rozmiary 10 mm w tej szerszej części na 6,3 w tej węższej części. Ja chyba tam w odcinku mylnie powiedziałem 10 na 6 mm. To jest 10 na 6,3 mm. No, jeżeli taka szczotka 10 na 6,3 byłaby tutaj troszeczkę z jakiegoś powodu za ciasno by wchodziła, to zawsze można położyć na stole drobniutki papier ścierny i odrobinkę ją zeszlifować, ale powinna tutaj dobrze pasować. Wkładam ją z powrotem. Generalnie lubię te silniki już na kanale, sam się zdziwiłem, ale już jest chyba ze 4. Są chyba co najmniej 4 odcinki o wymianie łożysk w tego typu silnikach. Dobra, do szczotki zajrzeliśmy, łożyska mamy tutaj wymienione. Możemy bardzo ostrożnie zrobić próbę tego silnika. Ja go na razie podłączę do takiego tymczasowego przewodu zasilającego, potem już go zamontujemy w odkurzaczu. Dobra, przewód zasilający mamy mocno przymocowany. Myślę, że najbezpieczniej byłoby sprawdzić taki silnik przy pomocy takiego 24V transformatora bezpieczeństwa. Zresztą jest o tym transformatorze odcinek na kanale. Transformator mam już podłączony do zasilania, tylko jeszcze listwy zasilającej nie włączyłem. Pamiętajmy w każdym razie, że tutaj nie dotykamy tych szczotkotrzymaczy, bo one będą pod napięciem, ale myślę, że już przy tym napięciu 24V będzie można zobaczyć, jak ten silnik się delikatnie obraca, jak wirnik w tym silniku się delikatnie obraca. Normalnie powinienem tutaj podłożyć coś, żeby ten silnik, o nawet coś takiego, żeby on stał troszeczkę pod kątem i żeby mógł zasysać tutaj powietrze dołem, ale prawdę mówiąc przy tym napięciu 24V on się będzie tak powolutku obracał, że właściwie nie ma to żadnego znaczenia. Tutaj praktycznie nie będzie żadnej tej siły, on nie będzie wytwarzał praktycznie podciśnienia, tej siły ssania praktycznie tutaj nie będzie. Dobra, włączam zasilanie. Transformator pracuje, nasz silnik się już bardzo powolutku obraca. No dobrze, wyłączam nasz silnik. Myślę, że jeszcze możemy zrobić próbę tego silnika przy troszeczkę wyższym napięciu przy pomocy naszego regulatora napięcia, ale też bardzo ostrożnie. No dobrze, teraz podłączyłem nasz silnik przez regulator napięcia. Mam tutaj bardzo obniżone napięcie. Myślę, że gdzieś do poziomu jakichś 30-40 V. Musimy bardzo uważać, absolutnie nie włączamy tego silnika przy wyższym napięciu. On może się tutaj zacząć obracać na blacie, ale przy tym napięciu powinno być możliwe w miarę bezpieczne przetestowanie pracy tego silnika. Oczywiście nic tutaj przy tym silniku nie dotykamy. Włączę teraz zasilanie. Silnik bardzo ładnie od razu ruszył. Możemy troszeczkę podnieść napięcie, ale nie bardzo.
Włączamy, całkiem ładnie pracuje, nawet przy tak znacznie obniżonym napięciu. Także montujemy teraz ten silnik ponownie w naszym odkurzaczu. Przede wszystkim postawiłem sobie tutaj korpus odkurzacza tak pionowo na blacie, na takiej podkładce, żeby móc włożyć do niego teraz do środka silnik. Zastanawiam się teraz, czy nie było tutaj czasami takiej rolki z papieru preszpanowego, która wyścielała całe to wnętrze komory silnika, ale wydaje mi się, że w tym odkurzaczu tego nie było. W wielu, na przykład w tym Zelmerze 168, chyba tak właśnie było. Tutaj tego nie ma, więc zostawimy to w ten sposób. Teraz zakładam tę pierwszą pokrywę silnika. Tu jest taka klamra, która dociska silnik w całej tej obudowie, tylko widzę, że on ma te przewody wprowadzone tutaj chyba przez ten otworek i tutaj one się łączą w kostce, czyli chyba lepiej będzie, jak ten silnik odwrócę przewodami w tę stronę. Dobrze. Teraz te przewody przeprowadzam tutaj przez ten otworek. I łączę je teraz w kostce przyłączeniowej po prostu z tymi dwoma przewodami wychodzącymi tutaj od przewodu zasilającego, czy od zwijacza przewodu i od wyłącznika. Zaraz pokażę to w zbliżeniu. Tutaj mam kostkę przyłączeniową, myślę, że teraz będzie to widać. Tutaj mam jeden przewód idący z wyłącznika, jeden przewód idący z przewodu zasilającego i one się łączą po prostu z tymi czarnymi przewodami prowadzącymi już tutaj do uzwojeń silnika. Dobra, mam to zamontowane. Mogę teraz wpasować tutaj tę klamrę dociskającą silnik i przykręcić ją do obudowy. Chyba w ten sposób. Teraz na to idzie klamra. I tutaj potrzebuję dwie śruby, którymi jest to przykręcone do tego metalowego korpusu. To były, jeżeli się nie mylę, też te dwie śrubki. Jedna tutaj. Troszeczkę większy śrubokręt. Oj, bo ona mi tu krzywo wchodzi, ale najpierw przykręćmy może tę z drugiej strony. Dobra, ta wchodzi równo. Tę jeszcze na chwileczkę odkręcę. No, wchodzi? Nie. Momencik, żebym widział, gdzie tutaj jest gwint. Ok, teraz już równiutko wchodzi. Tutaj jeszcze tylko muszę poprawić troszkę to mocowanie. Silnik tam jest równo. Dobra, no to przykręcamy. Mamy to ładnie zamontowane. Teraz to chyba dobrze widać. Tutaj cała ta klamra przykręcona do metalowej obudowy dociska silnik w środku. Tam na samym dole jest jeszcze jedna taka gumowa uszczelka, która uszczelnia i amortyzuje cały ten układ ssący silnika. No to teraz zakładam tę pokrywę kółeczkami tutaj do dołu w moją stronę. Muszę tutaj zahaczyć otworek tej pokrywy o takie ząbki. Tutaj widzę, że to, co przyklejaliśmy, całkiem mocno się trzyma, mam wrażenie. Dobrze. I co? I tutaj miałem też jeszcze dwie śrubki. Właściwie to została z nich chyba tylko jedna.
Zaraz poszukam może ewentualnie drugiej takiej śrubki, żeby przykręcić tę obudowę. O, teoretycznie mamy to już zamontowane. Tutaj jeszcze jednej śrubki brakowało, ona musiała się wyłamać i po prostu kiedyś wypadła. To się już solidnie trzyma, ale w sumie dobrze byłoby taką śrubkę znaleźć. No, zobaczmy, może ta na przykład będzie ok. Zaraz sprawdzę. Chyba tak. O, w ten sposób ta obudowa jest tutaj już ładnie z dwóch stron trzymana. Teraz chciałbym zamontować cały ten mechanizm zwijacza przewodu. Nawiasem mówiąc, on też jest dosyć ładnie wyczyszczony. Powinien teraz całkiem luźno chodzić. Najpierw musimy podłączyć tutaj te dwa przewody. O. Weszło. Tak. Teraz jeszcze musimy tutaj... Momencik. Tutaj montuję tę osłonkę. Tak. Musimy tutaj zamontować ten przycisk zwijacza. Tu jest jeszcze taka sprężynka. Tutaj trzeba trafić w takie zagłębienie, w taki zawias tego przycisku. Ok. No i teraz to wszystko tutaj nasuwamy. Ops, ops, ops. Tutaj też musimy trafić w dwa takie zawiasiki po obu stronach. Czy to weszło? Dlaczego on mi tak bardzo tutaj odstaje? Zobaczcie, tutaj widać dosyć fajnie mechanizm tego przycisku. On jak go się mocniej wciśnie, to naciska tam na taką metalową klamerkę, która zwalnia zwijacz przewodu i ten bęben zaczyna się zwijać. Tam jest też ta sprężyna. Tylko nie jestem pewien, dlaczego on tak bardzo... On nie wypadnie, ale nie wiem, dlaczego on tak bardzo tutaj odskakuje do góry. Wydaje mi się, że powinien blokować się mniej więcej w tej pozycji, a on tak bardzo odstaje. Nie wiem, czy tutaj nie odłamała się jeszcze jakaś część, która go może za ten ząbek tutaj trzymała, ale ewidentnie tutaj tego nie ma. Spojrzę, jak było na filmie, kiedy zaczynaliśmy demontować ten odkurzacz. No nie widzę, żeby tutaj jeszcze jakaś część gdzieś mi została. Dobra, zmontujmy to na razie tak, jak to jest. On tak troszkę nieładnie odstaje. A ja spojrzę na filmie, czy to tak faktycznie było na początku. Wydaje mi się, że coś tutaj jeszcze było. No dobra, spróbujmy to najpierw zmontować. Dobra, czyli jeszcze raz. Przewody mam tutaj już podłączone. Tę blokadę przewodu tutaj zamykam. Tutaj trafiłem. No właśnie, a dlaczego tutaj to się nie blokuje? Nie widzę, żeby tam było coś, co trzyma ten przycisk przed takim nadmiernym wyskakiwaniem. Wydaje mi się, że on powinien gdzieś mniej więcej do tej pozycji dochodzić i w ten sposób się ruszać, a on tak bardzo do góry wyskakuje. Ok, popatrzyłem sobie na film o demontażu tego odkurzacza i dokładnie tak samo tam jest, czyli nie sądzę, żeby było to tak fabrycznie zrobione, ale prawdopodobnie jakaś mała blokadka tutaj gdzieś się kiedyś odłamała i w ten sposób ten przycisk odstaje. Muszę koniecznie porównać, jak to jest zrobione w jakichś innych odkurzaczach tego samego modelu. No dobra, w każdym razie tutaj mamy wszystko spasowane, no to przykręcamy teraz 3 śrubki, które tutaj powinny się znajdować. Ok, 3 śruby mamy już przykręcone.
Jeszcze tutaj mam taką osłonkę na tym filtrze na wylocie powietrza, ale tutaj jakąś przynajmniej malutką fizylinę powinienem tak naprawdę chyba włożyć. Zobaczę, czy taki kawałeczek gdzieś mam do docięcia. Dobra, na razie to tak zostawię, ale poszukam. Powinienem mieć w domu taki spory kawałek fizeliny i kawałeczek tutaj wytnę pasujący akurat do tej ramki. No dobra, to tę część odkurzacza mamy już zmontowaną. Zwijacz działa całkiem fajnie. No to włóżmy tutaj worek na kurz do środka. Tutaj jeszcze to plastikowe kółeczko, pod którym można było zablokować na przykład taki jednorazowy papierowy worek. No i teraz wkładam tutaj pokrywę. Momencik, niech to ładnie wejdzie, zatrzaskuję. O! I mamy odkurzacz praktycznie zmontowany. No dobrze, to rzućmy sobie jeszcze okiem na ten odkurzacz po zmontowaniu. Przede wszystkim bardzo mnie interesuje, jak będzie tutaj działał ten zwijacz przewodu. Wygląda na to, że całkiem fajnie, tam czasem troszkę trzeba mu pomóc, żeby to się dobrze ułożyło. A podłączę go w takim razie do zasilania. Ja jednak wolę takie stare urządzenia podłączać za pośrednictwem tego mojego regulatora napięcia na no, przynajmniej odrobinkę obniżonym napięciu. Ja tutaj zwykle mam około 238 V, ale tak do 200-220 mniej więcej napięcie obniżymy. Włączyłem zasilanie, włączmy odkurzacz. Działa naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Tutaj bardzo mocno zasysa powietrze. Bardzo fajny odkurzacz. A ja postawiłem tutaj na stole jeszcze dla przypomnienia ten troszeczkę starszy model odkurzacz Zelmer 168. To jest odkurzacz Zelmer 168S, o którym jest filmik na kanale. Można zobaczyć, jak jest zbudowany. Tutaj cały ten zwijacz przewodu jest w zupełnie inny sposób zamocowany. Nie jest tak na doczepkę przykręcony do odkurzacza, tylko znajduje się tutaj wewnątrz tej obudowy, a silnik jest troszeczkę zamocowany pod kątem, tak żeby to wszystko się zmieściło. W tym przypadku jest to silnik z zakładów Silma RH5500A. Można to zobaczyć w odcinku, a nawet dwóch odcinkach o tym odkurzaczu. Możemy go nawet, nawiasem mówiąc, na chwileczkę podłączyć, przypomnieć sobie, jak ten odkurzacz działał. O. Całkiem fajnie. No i zwijamy przewód. Myślę, że fajna rodzina tych odkurzaczy już się uzbierała. Jeszcze starszy typ 51 bardzo chciałbym do tej kolekcji zdobyć.
Pozwólcie, że zajrzymy jeszcze do worka, żeby zobaczyć, jaki był efekt tego odkurzania. Wyjmuję tutaj to kółeczko. No, szczerze mówiąc, całkiem nieźle. Zobaczcie, tutaj niezły zbiór psich kudłów w tym worku się zbierał, a przecież worek był świeżo wytrzepany i czyściutki. Nawiasem mówiąc, jak słyszę, że zelmery się do niczego nie nadawały, bo tylko rozpylały kurz, no to jest chyba najlepszy dowód, że jednak takim odkurzaczem można było całkiem skutecznie posprzątać. No a ja na koniec jeszcze chciałem się tylko z Wami szybciutko pożegnać. Dziękuję Wam bardzo za ten chyba udany odcinek o montażu tego odkurzacza Zelmer 268.6 z grudnia 1989 roku. Bardzo fajny odkurzacz, bardzo się z niego cieszę, bardzo się cieszę, że obejrzeliśmy sobie konstrukcję tego odkurzacza i jego poszczególne elementy. Przypominam, że to był już trzeci odcinek z serii poświęconej temu odkurzaczowi, bo już w jednym odcinku ten odkurzacz rozmontowaliśmy, w drugim odcinku zajęliśmy się silnikiem typu 300, wymieniliśmy łożyska, no w tym odcinku wreszcie ten odkurzacz zmontowaliśmy, wypróbowaliśmy, on może wracać, czy może udać się w spokoju na półkę w kolekcji starych odkurzaczy. O tym odkurzaczu Zelmer 168 też są na kanale dwa odcinki o demontażu, czyszczeniu i ponownym montażu tego odkurzacza. No a ja myślę, że w jednym z następnych odcinków, jeżeli chodzi już o te polskie odkurzacze ze zwijaczami przewodów, zajmę się wreszcie tym odkurzaczem, który też już tutaj króciutko kiedyś na kanale pokazywałem, znalezionym na ulicy odkurzaczem typu Zelmer typ 96.8, chyba z 85 roku, który ktoś kiedyś wyrzucił na gabaryty, a na szczęście nie został on przez śmieciarkę odebrany i będziemy mogli się nim tutaj na kanale zająć. Także jeszcze raz bardzo Wam dziękuję, jest dużo do zrobienia, więc do zobaczenia w następnych odcinkach. Cześć!